Witam serdecznie, nazywam się Elżbieta Łukacijewska, obecnie jestem posłem do Parlamentu Europejskiego. Swoje doświadczenia zawodowe zaczynałam w pracy w Alimie Gerber S.A. jako księgowa, później był zespół szkół w Cisnej, gdzie byłam główną księgową, jednocześnie prowadziłam własną firmę rachunkową. Następnie to było doświadczenie jako wójt gminy Cisna, następnie 3 kadencje jako poseł do Parlamentu Polskiego i obecnie jestem właśnie w Brukseli, poseł do Parlamentu Europejskiego, czyli taka droga europejska, droga kariery politycznej od tych stanowisk w regionie do stanowisk narodowych i międzynarodowych. No na pewno przede wszystkim, żeby coś zmienić w swoim życiu, żebyśmy podjęli decyzję, że chcemy sięgać po stanowiska, które często są zarezerwowane dla mężczyzn, zakładać firmę, przede wszystkim musimy tego chcieć, czyli mieć plan, mieć marzenie i zacząć drogę do jego realizacji. Po drodze trzeba też mieć odwagę i świadomość, że będzie się napotykało na różne przeszkody w postaci takich barier ludzkich, barier, które usadawiają kobietę jednak w tym otoczeniu rodzinnym, konserwatywnym, a nie jako prężną bizneswoman czy polityka. Więc jeżeli weźmiemy pod uwagę, że każda kariera, każda ścieżka sukcesu nie będzie tylko przyjemnością, ale też po drodze będziemy narażeni na jakieś negatywne bodźce, negatywne nastawienia, to wtedy będziemy bardziej wzmocnione i będziemy miały lepszy pancerz obrony. Ale najważniejsze, żeby wierzyć w siebie i na pewno bardzo ważne jest wsparcie ludzi, życzliwych nam ludzi, wsparcie przyjaciółek, wsparcie rodziny, wsparcie i doświadczenie osób, które taką samą drogę przeszły. Na pewno jedno jest istotne, żeby w ogóle zacząć. Jeśli nie będziemy chciały, no nic nie osiągniemy. Pierwszy krok to przede wszystkim chcieć. No na pewno taką główną przeszkodą to przede wszystkim jest pomysł na firmę. Co byśmy chcieli zrobić, w jakim sektorze chciałybyśmy założyć firmę, w jakim sektorze, w jakim środowisku chcielibyśmy funkcjonować, do kogo nasza oferta byłaby skierowana. To jest jakby sam początek, prawda? Co chcemy robić, na jaki segment się nakierować. Drugie to jest oczywiście bardzo kwestie przyziemne, czyli cały proces zakładania firmy, który w dalszym ciągu w Polsce jest trudny. Ja zawsze z podziwem patrzę i słucham od kolegów z innych krajów, że wystarczy wysłać mailem informację, że chcę zakładać firmę i firma może funkcjonować, może działać i rozliczanie z fiskusem dla tych firm początkujących jest o wiele prostsze, więc mam nadzieję, że kiedyś w Polsce do tego dojdzie. Natomiast tymczasem tych urzędniczych przeszkód na pewno jest sporo i tutaj trzeba mieć determinację, ale też myślę, że wszystko zależy od tego, na jakiego urzędnika się natkniemy, bo spotkałam bardzo przyjaznych, otwartych, którzy chcą pomóc drugiemu człowiekowi. Następny, myślę, że taką przeszkodą jest posiadanie własnych środków finansowych, bo prawda, każdy biznes wymaga niestety zaangażowania mniejszych lub większych środków i tutaj oczywiście możemy sięgać po wsparcie rodziny, po kredyt bankowy, bądź też jest dużo programów unijnych i warto analizować, na jakie typy działalności, jakie są procedury, na co i gdzie możemy uzyskać wsparcie finansowe. I to jest bardzo duża pomoc, bo są na przykład projekty dla młodych ludzi, którzy mogą otrzymać dotację nawet 40 000 złotych, więc ja myślę, że to jest bardzo duży zastrzyk unijny dla kogoś, kto chce rozpocząć działalność gospodarczą. Na pewno, jeżeli jesteśmy mężatkami, mamy dzieci, bardzo istotna jest ta mentalność nasza, prawda? Czyli uwierzenie, że można łączyć pracę zawodową z życiem osobistym. Można być szczęśliwą matką, żoną i szczęśliwą bizneswoman i to nie jest żadna krzywda dla dzieci, wręcz dzieci chcą widzieć zadowoloną, uśmiechniętą matkę i wtedy one też są o wiele szczęśliwsze. Więc na pewno
jeśli mamy partnera, jeżeli mamy męża, to warto z nim przedyskutować tą kwestię, żeby on był takim wsparciem dla nas, żeby rozumiał nasze ambicje, żebyśmy mogły zawsze liczyć na to wsparcie, bo ono jest bardzo potrzebne. Myślę, że właśnie w życiu nas kobiet, zwłaszcza mężatek, zwłaszcza posiadających dzieci czy partnera, to, że partner rozumie nasze ambicje, to, że partner nas wspiera, jest bardzo, bardzo, bardzo ważne i dodaje nam skrzydeł. Więc na pewno to jest też bardzo, bardzo istotne. Oczywiście kwestie lokalowe, oczywiście kwestie logistyczne, to wszystko się da ułożyć, ale przede wszystkim taka główna bariera tkwi w nas, w naszej mentalności, bo my przez lata kobiety byliśmy przekonywane, że miejsce czy rola kobiety jest w domu, przy dzieciach, w rodzinie, że jeżeli nas tam zabraknie, to coś traci nasza rodzina, a to jest absolutnie nieprawda, więc przede wszystkim musimy uwierzyć w siebie, że wzorem tysięcy kobiet na całym świecie możemy łączyć te funkcje, możemy być szczęśliwe i realizować się na tych wszystkich płaszczyznach. Jeżeli uwierzymy w siebie, to myślę, że to jest pierwszy duży krok w stronę sukcesu. I oczywiście być też, przybrać taki pancerz, mieć gdzieś tam wkalkulowane, że nie wszyscy będą szczęśliwi z tego powodu, że ta jakaś zawiść ludzka gdzieś tam nas może dotknąć, ale to jest nieistotne. Istotne, żebyśmy od marzeń zaczęły, a skończyły na realizacji tych marzeń, czyli żebyśmy miały odwagę w dążeniu do celów, które osiągamy. Ja myślę, że i tak jest teraz w Polsce kobietom dużo łatwiej, bo przecież nasze poprzedniczki tą drogę przecierały. Jeżeli tylu kobietom się udało, uda się i Wam, czego Wam z serca bardzo życzę i absolutnie jestem do dyspozycji i chętnie wesprę, pomogę w każdy możliwy sposób. To jest zawsze kwestia bardzo indywidualna, bo wszystko zależy, w którym kierunku ten biznes idzie. Są na przykład takie działalności, w których ja nie mam doświadczenia, więc trudno byłoby mi doradzać. Jedna taka rada wynikająca z mojego doświadczenia to przede wszystkim wierzyć w siebie. Wierzyć, że to nie miejsce, nie rodzina, nie bogactwo determinuje nasz sukces, ale właśnie wiara w siebie i przekonanie, że droga, którą idę, to jest ta droga, która da nam satysfakcję, da mi satysfakcję. Więc przede wszystkim rada, że warto próbować, bo jak nie próbujemy, to nic nie osiągniemy. Warto mieć odwagę, realizować swoje marzenia i plany i oczywiście pytać, bo kto pyta, nie błądzi i tak jak na przykład mówiłam o środkach finansowych, to wiele kobiet właśnie nie wie, gdzie szukać tych możliwości, dotacji, wsparcia czy to finansowego, czy wsparcia takiego prawnego, więc na pewno też warto spotykać się z kobietami, które taką drogę przeszły, które mogą doradzić, wesprzeć. Nawet dobre słowo w chwilach trudnych jest bardzo istotne, bardzo ważne i przede wszystkim trzeba spróbować, bo można mieć marzenia i z marzeniami gdzieś tam się zestarzeć i żałować, że mogłam spróbować. Więc ja chciałabym i zawsze to gdzieś mam z tyłu głowy, co mi dużo starsza koleżanka powiedziała, gdy zaczynałam swoją karierę polityczną. Ela, pamiętaj, przeżyj każdy dzień tak, żebyś nie żałowała, że mogłaś zrobić coś, a nie zrobiłaś. Więc tą samą radę zawsze też przekazuję innym, bo życie mamy tylko jedno, a naprawdę ze swojego doświadczenia wiem, że fajny partner, mąż, który nas rozumie, jego wsparcie jest bezcenne i dzieci nasze są szczęśliwe wtedy, gdy widzą aktywną mamę, która nie traci też czasu na jakieś tam seriale w telewizji, ale ten czas, który ma, pomimo że pracuje, potem przekazuje w całości dla swoich dzieci, dla bycia z nimi, na rozmowy i tak dalej, więc absolutnie można łączyć te funkcje, czyli wielkiej odwagi. I też jeszcze jedna rada, że we wszystkim, co robimy, warto zwracać uwagę na drugiego człowieka i też taka, może dzisiaj mało kto zwraca uwagę na te słowa, które powiem, ale ja w to bardzo wierzę i jakoś sprawdziło się w moim życiu, że jakieś
uśmiech, radość, serdeczność, które przekazujemy drugim osobom, zawsze do nas wraca, więc absolutnie warto być też przyzwoitym człowiekiem w życiu. Pozdrawiam wszystkich.